Ja jestem Martyna i tutaj widzicie moje piękne nagranie na lustrze, gdzie zobaczyłam wideo i aż musiałam po prostu to nagrać. Jestem Sylweja. Choć tak naprawdę jestem zwykłą polską Sylwią, ale kiedyś stworzyłam sobie taki pseudonim na Instagramie, więc niech już oficjalnie zostanie Sylweja. Na co dzień pracuję w HR-ach, w korporacji, no i przeważnie pracuję zdalnie. Jak to w pracy zdalnej bywa? Czasami zdarza się pracować w łóżku, no ale jednak na co dzień staram się pracować w moim domowym biurze, przy biurku, z odpowiednim krzesłem, z odpowiednim monitorem, żeby zachować tą ergonomię pracy. No i wspomniałam, że pracuję w HR-ach, natomiast nie są to HR-y twarde, wynagrodzenia, tylko HR miękki. Pracuję głównie na Excelu, robię raporty, no i tego typu rzeczy. I zdarza mi się też oczywiście wchodzić do naszego biura i pracować stacjonarnie. No i z tych takich fajnych części też to uczęszczam na różnego rodzaju konferencje. W życiu zawodowym, zarobkowym mam 3 zajęcia, z czego jedno z nich jest tym głównym. Moje pierwsze, obecnie główne stanowisko pracy to copywriter. W skrócie mówiąc, zajmuję się tworzeniem skryptów głównie do rolek i TikToków. Pracujemy na systemie CRM i jest to praca na pełny etat. Moja druga praca to bycie brand ambasadorem dla nowego projektu, jakim jest Stargaze. Moja praca polega na pozyskiwaniu twórców przede wszystkim YouTube'owych do platformy i kanału TV, umawianie spotkań z nimi oraz samodzielne ich prowadzenie, przedstawianie produktu, jakim jest Stargaze, no a po pozyskaniu przeprowadzam im pełny onboarding, a później jestem dostępna dla moich twórców przez cały okres ich obecności na platformie. Obecnie jesteśmy na początku istnienia platformy i nie wszystko jest zautomatyzowane, więc też pomagamy przyspieszać i ułatwiać działanie na platformie. Na przykład ostatnio otworzyłam dla moich twórców template z rozmiarami miniaturek, które na ten moment muszą ustawiać całkowicie ręcznie. Natomiast Stargaze jest mimo wszystko moją pracą dodatkową przez prowizyjne wynagrodzenie, które jest dosyć nieregularne. No i mam też trzecią pracę, która jest wyłącznie zleceniowa, a jest to mianowicie bycie creatorką UGC. Czyli można powiedzieć, że pełnię rolę aktorki i edytorki reklam UGC. Zlecenia robię po polsku i po angielsku. Dlaczego mam 3 prace? Przyznam się niechlubnie, że głównym powodem jest fakt, że mam trochę zadłużeń, ale nie jest to jedyny powód. Drugi powód jest taki, że chciałabym część swojego budżetu zacząć przeznaczać na kampanie płatne właśnie naszego vloga, swoich social mediów i mojego zespołu. Przez pierwsze kilka lat mojej działalności w internecie, szczególnie na Instagramie, zdobywałam obserwujących organicznie. Miałam na to swoje sposoby i dzięki nim zebrałam kilka tysięcy obserwujących na Instagramie i dostałam swoją pierwszą pracę w marketingu. Natomiast organiczne zdobywanie obserwujących jest pracochłonne i zajmuje dużo czasu, więc stwierdziłam, że nadszedł czas, żeby spożytkować część swojego potencjalnego budżetu na reklamy. A oprócz wszystkich zajęć zarobkowych obecnie jestem jeszcze na ostatnim roku studiów weekendowych na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Moim zdecydowanym hobby są podróże. Do tej pory udało mi się już być w kilku miejscach, natomiast jest to jeszcze mało miejsc na mapie całego świata, więc mam nadzieję, że w przyszłości tych podróży będzie jeszcze więcej. No i takie właśnie zwiedzanie, 30 000 kroków dziennie, tego typu podróż, no i też smakowanie lokalnej kuchni. Tak, to są moje idealne podróże. Więc zdecydowanie większość czasu aktualnie zajmuje nam poszukiwanie mieszkania, przeglądanie oto dom. Jest to naprawdę bardzo wciągające, polecam Wam spróbować i po prostu czas prywatny wygląda tak, że nieprzerwanie przegląda się mieszkania, czy to rynek wtórny, czy pierwotny, naprawdę super zabawa. No a jak już zostanie nam trochę wolnego czasu, to też naprawdę lubię układać puzzle. Tutaj widzicie piękną kolekcję puzli. Też mam nadzieję, że jak znajdę swoje wymarzone mieszkanko, to po prostu będzie tam ogromna kolekcja puzli. Oprócz moich zajęć zarobkowych i studiów mam też pasje, na które więcej pieniędzy zdecydowanie wydaję niż cokolwiek zarabiam. Pierwsza z nich to mój zespół o nazwie Reminded.
Wykonujemy muzykę w stylu alternatywnego rocka i nu metalu z nutami jazzowymi, podobno. Założyłam go jakieś 5 lat temu, ale dopiero ostatnio mieliśmy okazję nagrać wreszcie wszystkie piosenki w ostatecznych wersjach, oczywiście po miliardzie zmian i szlifów. Możecie je słuchać przede wszystkim na Spotify. Moją kolejną pasją jest pisanie tekstów piosenek i linii melodycznych, no i przy tym naturalnie wokal. Piszę je przede wszystkim dla Reminded, ale też dla samych ćwiczeń, jak i dla samej siebie, ponieważ też raz na jakiś czas wydaję swoje solowe piosenki. Moje piosenki z kolei znajdziecie na moim głównym kanale na YouTube. Teledyski do piosenek nagrywałam wraz z moimi znajomymi, 2 z nich montowałam całkowicie samodzielnie i zajęłam się też postprodukcją. No i oczywiście obecnie jestem też w trakcie pisania 2 kolejnych piosenek. Jak już zahaczyliśmy o montaż i postprodukcję, to moją kolejną pasją jest fotografia, retusz, montaż filmowy i postprodukcja. Jak już wspomniałam, montuję i edytuję swoje teledyski, reklamy UGC, obecnie też naszego vloga i oczywiście projekty na studia. A jeśli chodzi o retusz i fotografię, to retusz i obróbka zdjęć przydaje mi się przede wszystkim do współprac ze sklepami. I oczywiście mój najnowszy projekt to nasz Moon and Sun vlog. Zawsze marzyłam, żeby prowadzić coś w stylu vloga, zresztą przez pół życia prowadziłam wideo pamiętnik sama dla siebie, ale nigdy nie miałam odwagi nic opublikować. Jedyne co publikowałam to ewentualnie rzeczy raczej związane z muzyką, a poza tym jako dziecko marzyłam też, żeby stworzyć swoje własne intro serialowe i też miałam teraz okazję je zaprojektować, więc 2 w 1. W wolnym czasie z kolei, którego jest obecnie stosunkowo bardzo niewiele, czytam książki, głównie psychoanalityczne, choć zdarza mi się czytać też znacznie bardziej aktualne i rzeczowe treści psychologiczne. Uwielbiam psy. Naprawdę kocham psy. Jak widzę jakiegoś psa na ulicy, to po prostu krzyczę, że jaki piękny i właściciele się patrzą na mnie jak na wariatkę. No i moi rodzice mają 2 psy, Bubę i Milkę. Uwielbiam ich całym sercem. No i też mam nadzieję, że gdzieś przyszłościowo sama tego psa będę posiadała. I oczywiście w czasie wolnym i nawet w tym niewolnym czasie zajmuję się swoimi kotkami. Z racji tego, że pracuję zdalnie, to moje dzieci kotki są ze mną wszędzie i zawsze. Shiva jest raczej spokojna, ułożona i ma dużo matczynego instynktu w stosunku do reszty kotów. Leila z kolei ma 2 oblicza. Z jednej strony w stosunku do ludzi jest małą czarną przylepą, mogłaby ciągle leżeć pod kołdrą ze mną i się tulić, ale zdecydowanie woli ludzi niż koty i na co dzień w stosunku do innych kotów jest raczej samotnikiem. Iris to mały drapieżnik, ma nadmiar energii, ciągle mogłaby się bawić, a jej love language to zdecydowanie wskakiwanie mi na plecy i na głowę, przez co notorycznie mam wszędzie ślady pazurków. Jeśli chodzi o taki mój typowy dzień, no to na pewno zaczynam od szklanki kawy. Kocham kawę, naprawdę próbuję też różnych nowych ziaren i po prostu uwielbiam pić kawę z rana. Staram się ostatnio pić ciepłą wodę, żeby jednak nie pierwsze co trafia do mojego żołądka to była kawa, a żeby była to ciepła woda i na razie powiem szczerze, idzie mi to dość dobrze. No i tak, bardzo lubię gotować, naprawdę gdzieś tam staram się przykładać wagę do tego, żeby dobrze jeść, przygotowywać jakieś fajne posiłki, no i lubię spędzać czas w kuchni.
Staram się na pewno, żeby wszystko wokół mnie było w miarę estetyczne. Może nie jestem type A girl, ani type C, tylko właśnie coś pomiędzy, type B. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi, więc tak pomiędzy, no ale na pewno staram się, żeby było w miarę wszystko poukładane, w miarę zorganizowane, w miarę możliwości. O, to jest dobre stwierdzenie. No i żeby mieć po prostu gdzieś tam wokół siebie ten porządek i żeby wszystko było estetycznie. Staram się dbać o swoją cerę, o swoją skórę, bo niestety mam taką przypadłość jak AZS, czyli atopowe zapalenie skóry. No i niestety bardzo szybko mi się ta skóra wysusza, więc muszę używać dermokosmetyków i specjalnych kremów bez zapachu, bez radości, po prostu z 3 składnikami. Także jeśli macie coś do polecenia, to oczywiście zostawcie w komentarzu. Na co dzień jestem dość chaotyczna i naturalnie dość mocno energiczna, dlatego zazwyczaj z rana nie piję kawy, tylko herbatę. Herbatki lubię szczególnie o orientalnych nutach, zresztą chyba jak wszystko. Lubię być otoczona dużą ilością rzeczy i to najlepiej kolorowych, z wieloma elementami w stylu przede wszystkim hinduskim, buddyjskim, japońskim i chińskim. W skrócie, wokół mnie zawsze znajdziecie dużo orientalizmu. Z organizacją jest u mnie różnie. Przez natłok wszystkich obowiązków i małą ilość wszelkich zasobów, także finansowych, musiałam się jej nauczyć. Ale chyba jestem na dobrej drodze, żeby wreszcie nad wszystkim całkowicie zapanować, choć odkąd mam działalność gospodarczą, to ona raczej wszystko mi utrudnia niż ułatwia. No i ogólnie znamy się z Martyną od 11 lat z naszego osiedla, na którym mieszkałyśmy z naszymi rodzicami, jak byliśmy dziećmi. Tak, i w sumie teraz też mieszkamy na jednym osiedlu, a raczej w jednym bloku. Co prawda Tylko, że na innym. Jedna na samym początku, w początkowych klatkach, druga w prawie ostatniej klatce. Natomiast nadal mamy do siebie bardzo, bardzo blisko. Ale odwiedzamy się stosunkowo rzadko. Tak, ale miejmy nadzieję, że nasz wspólny kanał to zmieni. Tak, ale to jest dorosłe życie. Dokładnie. Praca, obowiązki, te sprawy. Nuda. I nerwica. No i pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować i włączyć powiadomienia. Tak, bo dzięki Waszej pomocy być może uda nam się kupić lepszy sprzęt, który nie brzmi jak kaloryfer. Także lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie dalej. Bardzo lepiej.